Witam kochani, nazywam się Iwona Kaczmarek. Dziś zajmę się skróceniem i zwężeniem spodni dresowych. Mam do zwężenia dzisiaj spodnie, nietypowe, dlatego że nie mają szewka z boku. W związku z czym, a muszę je zwężyć bardzo mocno, na obwodzie około 10 cm. W związku z czym, co robimy? Przykładam sobie spodnie, które są dobre, które pasują. Mierzę sobie długość kroku, ponieważ będę musiała ściąć również krok. Są za szerokie i będę musiała je zwężyć tylko z jednej strony. Co robię? Mierzę sobie krok, czyli gumę. Chwytam za gumę i mierzę tutaj. Czyli ten odcinek muszę ściąć. Muszę ściąć również środek nogawki z jednej i z drugiej strony. Ważne jest, żeby przed ścięciem zmierzyć równiutko krok. Więc zabieramy się do pracy. Odmierzamy sobie, wyrysowujemy sobie linię, którą będziemy musieli ściąć. Czyli to. Ten odcinek. Zaznaczamy sobie według starych spodni. Najlepiej jest mierzyć według starych spodni, które są dobre. Zaznaczamy sobie linię ścięcia, dodając 1,5 cm na szwy. Ja muszę to zrobić również w kroku, czyli ścinam całość jakby naokoło. I to samo robimy z drugą nogawką. Ja złożyłam sobie obie nogawki równiusieńko i zetnę je jednym cięciem. Nie będę się bawiła w ścinanie nogawek po kolei, czyli jedną, a potem drugą. Zetnę to podwójnie. I teraz o co chodzi? Tutaj jest guma. Ta guma jest niepotrzebna w moich spodniach, więc będę ją ścinać, po zwężeniu podwijać, ponieważ spodnie są nie tylko za szerokie, ale są i za długie. Więc ścinam gumę, a potem ścinam materiał, który jest zbędny w szerokości. Jak widać, guma ścięta i ścinam zaznaczony odcinek. Równiusieńko, szewek do szewka. Ścinam. Również krok. I zabieram się za zszywanie nogawek. No i mamy zszyte nogawki. Pamiętajcie, aby nogawki zawsze szyć po przodach, dlatego że tył z reguły jest dłuższy. I jeżeli robicie to co ja, czyli musicie skrócić również krok, wtedy przykładacie szewek do szewka i ja sobie zawsze zabezpieczam 2 razy, żeby był mocniejszy szew.
I teraz tylko chciałabym powiedzieć, bo ja nie mam szewka tutaj z boku. Jeżeli macie szewek po obu stronach, czyli od wewnątrz i od boku, wtedy, jeśli chodzi o zwężenie spodni, przykładacie sobie spodnie, które są dane na miarę, czyli na szerokość, jaka ma być. Przykładacie sobie spodnie na środku i ścinacie, dzielicie sobie szerokość ścięcia, odcinek ścięcia na dwie strony, czyli na zewnętrzną i na wewnętrzną. Jeżeli nie macie takiego szewka, musicie to zrobić tylko z jednej strony. Dobrze. Mamy przeszyte spodnie i należy je obrobić overlockiem. Ja już to zrobiłam. Przekładamy na prawą stronę. Przekładamy sobie na prawą stronę i po prawej stronie od wewnątrz ja muszę skrócić spodnie o 2 cm, czyli po zwężeniu spodni dopiero skracamy spodnie, czyli zaprasowujemy sobie 2 cm. Jeśli macie centymetr, to po prostu obróbcie sobie overlockiem ten dół i obszywajcie tyle, ile macie do podwinięcia. Oczywiście przed podwinięciem spodni zmierzcie sobie dokładnie jeszcze raz, mierząc od góry do samego dołu, 3 nogawki są równe. 3 nogawki są równe. Zabieramy się do pracy. I spodnie podwinięte. Była gumka? Nie ma. Były szerokie? Są wąskie. I to właściwie tyle. Co należy zrobić, miłe kochane moje? Teraz wystarczy tylko przeprasować w szewkach, żeby wyglądało to dobrze. I to koniec naszej pracy. Mam nadzieję, że przydałam się na coś, że pomogłam. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie szycia, cokolwiek, po prostu piszcie. Jeśli podobał się ten odcinek, łapka w górę. Oglądajcie mnie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.